Zastosowanie octu w ogrodzie. Wiele roślin często musi znosić suszę i byłoby dziwne, gdyby nie miały na taki przypadek jakiegoś mechanizmu obronnego. Oznacza to, że gdy nadchodzi susza, w komórkach roślinnych włączane są specjalne geny, które w jakiś sposób organizują metabolizm, aby roślina mogła przetrwać trudny czas i nie uschnąć. W jaki sposób włączane są geny odporne na suszę? Jak wiadomo, jeden z najskuteczniejszych i najczęstszych sposobów regulowania aktywności genetycznej jest związany z DNA. Specjalne białka histonowe, z którymi wiążą się DNA w komórce, mogą ułożyć je tak ciasno, że nie można dotrzeć do genów. Albo wręcz przeciwnie, histony mogą utrzymywać DNA stosunkowo swobodnie, dzięki czemu można z niego odczytać informację genetyczną bez przeszkód. Aktywność niektórych genów w dużej mierze zależy od tego, jak histony osadzają się na określonym fragmencie DNA. Brak wilgoci aktywuje enzymy kontrolujące aktywność genów odpowiedzialnych za produkcję kwasu octowego. W efekcie w roślinie jest więcej octu, a tu w grę wchodzą hormony antystresowe, dla których to właśnie kwas octowy służy jako dobry stymulant. Wielu naukowców twierdzi, że im wyższy poziom kwasu octowego w roślinie, tym lepiej poradzi sobie ona z suszą. Zmutowane rośliny z uszkodzonymi genami odpowiedzialnymi za produkcję octu wymarły dość szybko, podczas gdy mutanty, które produkowały jeszcze więcej octu niż zwykle, przetrwały suszę. Co więcej, okazało się, że nawet jeśli po prostu nakarmimy roślinę octem, jest bardziej prawdopodobne, że przeżyje brak wody. Inne kwasy organiczne, a nawet sama woda, nie uchroniły przed wysychaniem. Na wszelki wypadek wyjaśniamy, że woda w tym wypadku nie była podawana w ilościach, w jakich zwykle podawana jest podczas nawadniania, ale w ilościach, w których był im podawany ocet, kwas mlekowy czy sok z cytryny. Tutaj możemy pomyśleć o zdobyciu transgenicznych odmian upraw, które wyprodukują dużo octu w odpowiedzi na suszę, ale te kraje, których nie stać na odmiany transgeniczne, mogą uratować swoje pola przed suszą zwykłym kwasem octowym. Musimy zrozumieć, jak najlepiej zrobić ten płyn octowy dla naszych roślin. Niezastąpiona pomoc octu w ogrodzie. Ocet jako odżywka do gleby. Ziemia jest uważana za kwaśną, w której pH waha się od 1 do 6. Czasami gleba wymaga dodatkowego zakwaszenia, ale tylko wtedy, gdy rosną w niej przedstawiciele flory, która kocha kwaśną glebę. W przypadku innych roślin dodatkowe zakwaszenie jest nie tylko niepożądane, ale nawet może zniszczyć uprawy rosnące w ogrodzie lub na klombie. Przepis na zakwaszanie. Bierzemy 4 litry wody, dodajemy do niej szklankę 6% octu jabłkowego. Niektóre osoby używają zwykłego octu spirytusowego, ja jednak używam jabłkowego. Przygotowanym roztworem podlewamy ziemię w ogrodzie. Ocet przeciw chorobom roślin. Ocet może zmniejszyć aktywność niektórych patogenów chorób grzybiczych. W kwaśnym środowisku nie mogą się one rozmnażać i umierają. Zaraza ziemniaczana. Wywoływana przez grzyby niższe, występuje na pomidorach, ziemniakach, korzeniach truskawek. Roztworem składającym się z 10 litrów wody i 8 łyżek 9% octu jabłkowego spryskuje się rośliny i ziemię wokół nich. Stosować możemy zarówno przed, jak i w trakcie choroby. Mączniak. Gdy chore są krzewy jagodowe i ozdobne, drzewa, ogórki, cukinie lub dynie, musimy rozcieńczyć 120 ml 9% octu stołowego w 10 litrach wody i spryskiwać rośliny co 5-7 dni z wyjątkiem okresu kwitnienia. Jako herbicyd.
Kupowane w sklepie herbicydy są drogie i mogą szkodzić środowisku oraz okolicznym warzywom i kwiatom. Ekonomicznym i delikatnym podejściem jest domowy herbicyd na bazie octu. Przedmiotem opryskiwane są wszystkie te rośliny, które nieproszone rozpanoszyły się w naszym ogrodzie. Musimy zagotować 1 litr wody, zdjąć z ognia, dodać 5 łyżek 9% octu, 2 łyżki soli i 1 łyżkę mydła w płynie. Trzeba dokładnie wymieszać, lekko schłodzić, wlać do spryskiwacza lub konewki i spryskać chwasty, starając się omijać uprawiane rośliny. Kilka dni po zabiegu chwasty zaczynają wysychać, a następnie całkowicie obumierają. Stymulator wzrostu nasion. Jeśli będziemy moczyć nasiona w occie, będą rosły 2 razy szybciej. Nie musimy wydawać pieniędzy na drogie stymulatory wzrostu. Trzeba wymieszać ocet i wodę w stosunku 1:9. Zamoczyć w tym płynie złożoną gazę, zawinąć w nią nasiona i przechowywać przez następujący czas. Nasiona pietruszki, kopru, pasternaku przez 2 dni. Marchwi, papryki, pomidorów, bakłażanów przez 1 dzień. Ogórków, cukinii i dyni przez 7-8 godzin. Ocet na szkodniki. Ocet może być używany jako środek owadobójczy. Pozbądźmy się szkodliwych owadów. Podczas pracy z octem musimy uważać, nosić rękawiczki, a podczas oprysków rośliny powinniśmy chronić twarz, zakładając okulary. Stonka ziemniaczana i jej larwy. Proszek gorczycowy 200 g moczymy w wiadrze z 10 litrami wody przez 12 godzin. Następnie dodajemy 150 ml 9% octu i opryskujemy sadzonki ziemniaków, bakłażana lub papryki. Mszyce. W 10 litrach wody musimy wymieszać 10 łyżek 9% octu stołowego i opryskujemy tym rośliny. Przedmiotem oprysków są wszystkie rośliny, na których pojawiają się mszyce, np. pomidory, ogórki, bakłażany czy papryki. Pchełki ziemne, motyle bielinka, kapustnika i jego gąsienice. Przedmiotem ich ataków jest biała kapusta, rzepa, rzodkiew, brokuły lub rzodkiewka. Musimy rozpuścić 2 łyżki 70% esencji octu w 8 litrach wody i opryskać liście. Owocówka jabłkóweczka, miodówkowate, ćma jabłkowa, niestrzępiec głogowiec i zwójkowate. W koronie drzew owocowych i na gałęziach krzewów w ogrodzie musimy powiesić 2-3 plastikowe butelki lub małe wiadra z płynem, 2 litrów wody i 100 ml octu jabłkowego. Pachnąca przynęta przyciąga owady zapachem, a one w niej toną. Raz na 2 tygodnie zawartość pułapek filtruje się, usuwa martwe szkodniki, a do sfermentowanego roztworu dodaje się świeżą mieszankę wody i octu i pojemnik wraca na swoje miejsce. Zabieg ten powinniśmy powtarzać przez cały sezon. Wywilżna karłowata. Przedmiotem oddziaływania są domowe kwiaty, owoce i cięte kwiaty w wazonach. Trochę czystego octu jabłkowego wlewamy do słoika lub do szklanki. Na szyjkę pojemnika musimy naciągnąć folię spożywczą, nożyczkami zrobić 2 małe otworki o średnicy około pół centymetra. Wywilżna dostaje się do środka, ale nie może się z niego wydostać.